Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Tapicer w akcji. W dzisiejszym zajmiemy się krzesłami zwanymi hałaskami. A więc moi drodzy, zajmiemy się dzisiaj krzesłem projektu Raimunda Hałasa. Przyjmuje się, że zostało zaprojektowane w 1966 roku. Z całą pewnością było produkowane w różnych fabrykach, między innymi w olsztyńskich fabrykach mebli czy paczkowskich fabrykach mebli. Generalnie jest wykonane z tarcicy bukowej, ze sklejki formowanej, liściastej. No i były wykonywane, jeżeli chodzi o materiały wyściółkowe, moltoplen, gąbki tapicerskie, czyli pianki, a również były maty kokosowo-lateksowe, na których też była cienka warstwa gąbki tapicerskiej. Moi drodzy, przechodzimy do rozebrania naszego egzemplarza. Dla osób, które nigdy nie miały do czynienia z tym krzesłem, żeby pamiętały, bo to jest czasami duży problem. Siedzisko jest mocowane na śrubie od spodu jednym wkrętem, którego trzeba wykręcić. Następnie w górnym stelażu są 4 śruby i w siedzisku jest specjalne wycięcie z przesunięciem, żeby wyciągnąć te siedzisko, czyli trzeba odkręcić śrubę i pobić siedzisko do przodu i wyciągnąć go do góry, właśnie co za momencik zrobimy. Z oparciem nie ma problemu, mamy 4 śruby, które odkręcamy. Jeszcze jedna ważna, istotna rzecz, pamiętajcie, że oparcie nie jest symetryczne, jest bardziej wygięte w dół, więc jeżeli demontujecie, warto jest zaznaczyć sobie, żeby nie mieć później kłopotów z przykręceniem czy odwrotnie, żeby inaczej nie wyglądało. Ok, a więc mamy zdemontowane, więc musimy zabrać się do ściągnięcia tkaniny oparcia, nie siedziska, tylko oparcia. Zawsze były zaszywane ściegiem krytym, czyli musicie sobie znaleźć tutaj miejsce pomiędzy dwoma tkaninami i go rozciąć. Ok, możecie do tego używać nożyka, ja akurat mam prójkę, czy prójkę nożyczki. Prójka też może być. I wycinamy szycie. Więc mamy zrzucony tył. Krzesło było ręcznie przybijane gwoździami, więc teraz musimy je powyciągać. Najlepiej użyć do tego radki, czyli koziej stópki. Jak najbliżej gwoździa łapiemy i wyciągamy. Starajcie się zawsze wyciągać wszystkie gwoździe, żeby one Wam nie przeszkadzały. Jeżeli Wam zostanie, to też nie jest jakiś wielki problem. Jak widać, są bardzo stare gwoździe. No to co, demontujemy. A więc oparcie mamy rozebrane. Zabieramy się za siedzisko. Ja się już zacząłem zabierać. Można użyć do tego na przykład kleszcze. Powiedzmy, kozia stópka nie za bardzo nam się podoba, czyli kleszcze robimy sobie dźwignię. Albo jak ktoś ma siłę, zamiast siłowni, powyciągnę. Tylko z reguły zawsze zostają te gwoździe, warto jest powyciągać. Ok, a więc tak, mamy ściągniętą tkaninę, teraz musimy zdemontować, ściągnąć sobie starą gąbkę. Dla osób, które są bardzo wrażliwe, mogą sobie rękawiczek używać. Ja nie lubię rękawiczek, powiem szczerze, na czym później cierpi moja skóra. Pozostałości można wziąć drapakiem, pościągać, jeżeli Wam przeszkadza, albo przeszlifować lekko papierem ściernym. No i generalnie mamy siedzisko przygotowane do wykonania wykroju, więc ja to jakoś tu ładnie uprzątnę, żeby można było położyć gąbkę i pokazać Wam, jak odrysować gąbkę. Ok, no to ja sprzątam. A więc moi drodzy, mamy posprzątany stół.
Teraz kolejna rzecz, musimy wyciąć kształt naszego siedziska i oparcia odrysować, wyciąć i przykleić, więc działamy. Nie wspomniałem wcześniej, gąbka 3 cm, taką grubość, tą samą użyłem do oparcia. W tej chwili naniosę klej i na gąbkę, i na siedzisko i przykleję z półcentymetrowym naddatkiem. A więc, moi drodzy, mamy przyklejoną gąbkę i w siedzisku, i w oparciu. Teraz mierzymy sobie tkaninę nam potrzebną na górną, na siedzisko, naszą kiedrę, na nasze bodno, no i oczywiście na oparcie. Odrysowujemy i będziemy sobie zszywać. To mierzymy. Ok, a więc mamy pozbierane wymiary, teraz je musimy przenieść na naszą tkaninę. Pamiętajcie, jeżeli macie tkaninę, która bardzo cieniuje, żeby włos zawsze układał się w jednym kierunku. Ok, a więc moi drodzy, w tej chwili tak, tkaniny mamy wycięte, przyklejone, więc teraz musimy nałożyć tą tkaninę na nasze siedzisko, żeby ładnie leżało i obrysować musimy wokoło, gdzie powinno być szycie. Dodajemy tam naddatek, no i później wszywamy już bodna siedziska. Natomiast ja się głównie skoncentruję za moment na oparciu, ponieważ jak wszywać kiedrę, mam już taki odcinek, więc w opisie znajdziecie link do tego filmu, więc tam będziecie w jaki sposób uszyć pokrowiec na siedzisko. Ok, więc teraz jeszcze Wam pokażę, jak go odrysować, czyli pokładamy tkaninę na siedzisko i odrysujemy od spodu, żebyśmy wiedzieli, gdzie są krawędzie. Ok. Zobaczyliście filmik, jak uszyć siedzisko z kiedrą i z bodnem. Właśnie ja tu mam przygotowane. Tył nie jest szyty, żeby do regulacji to będzie dla Was ułatwienie. No i co? No zakładamy, łapiemy gwoździami i będziemy tak kierować. Ok, no to robimy. Mamy złapane wstępnie gwoździami. No i teraz od środka, z przodu siedziska dociągamy, ładnie podwijamy i wokoło przyszczelimy całą tkaninę i będziemy mieli siedzisko gotowe. Więc odrywamy, podwijamy, dociągamy docelowo. Zajmiemy się teraz oparciem. Mamy tutaj gąbkę przyklejoną, więc teraz musimy wstępnie złapać naszą tkaninę. Nakładamy ją w dobrą stronę. No i w pierwszej kolejności łapiemy w tym najniższym miejscu, czyli tutaj na środku. Przyłapmy sobie gwoździami. Ja mam tutaj takie malutkie kute gwoździe, one są bardzo ostre, a tak też łatwo nam będą się tutaj wbijały. No to co? Łapiemy to gwoździami wstępnie. Ok, mamy złapane na środku. No i teraz musimy w boki wyciągać sobie tkaninę. No i pomalutku w jedną stronę, w drugą stronę, aż będziemy ją mieli połapaną z każdej strony. Ok, a więc mamy to przyheftowane, przyłapane wstępnie, więc teraz musimy to przyszczelić szywkami. Pamiętajcie, żeby w pistolecie używać sobie krótszych szywek, nie dziesiątek, bo mogą przechodzić Wam na zewnątrz. Ja używam szóstek. No to działamy od środka do narożników i w drugą stronę. No to lecimy.
A więc tak, mamy otapicerowany przód, teraz wycięte naddatki. No to teraz nam zostało tylko zamocowanie tylnej tkaniny, przyłożenie. No i oczywiście tutaj musimy ją nadwyżki powycinać, podwinąć pod spód i najlepiej malutkimi szpilkami zaszpilkować wokoło. No i zostanie nam ściek kryty. Dobra, to ja to szpilkuję. No, więc działamy. A więc tak, mamy zaszpilkowane, przód otapicerowany, tył zaszpilkowany. Czym głębiej sobie wbijecie te szpilki do środka, tym mniej będą się Wam plątały podczas ściegu krytego, zaszywania. A jak chcecie się dowiedzieć, jak ten ścieg prawidłowo wykonać, to znajdziecie w linku w opisie poniżej. Moi drodzy, co nam zostało? Zszycie to ściegiem krytym. Jeszcze jedna informacja, gdybyście chcieli zakupić czarną tkaninę albo jakiekolwiek akcesoria do renowacji hałasa, to je kupicie w Kameleon Pro, tam wszystkie dostępne materiały. Ok, no to co, zaszywamy. W dzisiejszym odcinku skupiliśmy się głównie na siedzisku i oparciu, natomiast jeżeli interesuje Was, jak odnowić drewno, znajdziecie w linkach poniżej na przykładzie Homy. Moi drodzy, i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Odnowiliśmy krzesło potocznie zwane hałasem. Jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę. Liczę na Wasze komentarze, co byście zmienili w moim projekcie. No i oczywiście na sam koniec ważna rzecz. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnego odcinka, subskrybujcie kanał. Oczywiście nie zapominajcie o Patronite. Wszystkie wiadomości w opisie, w linku poniżej. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu. Cześć, trzymajcie się.